Witam serdecznie. Kolejny odcinek powrotu do życia Sokoła 1000 z 36 roku. Dzisiaj zobaczymy oprócz silnika, oprócz skrzyni biegów w zasadzie, bo dzisiaj chyba będzie skrzynia biegów na tapecie, to zobaczycie też kawałek już motocykla, bo jakby karoseria i to wszystko już jest też praktycznie gotowe. Więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Z góry też dziękuję za zostawione subskrypcje, bo to jakby mnie też motywuje do kręcenia kolejnych odcinków, także jak jeszcze nie subskrybujesz albo nie masz tu konta, to załóż to. Z góry dzięki. Tak możesz mnie wesprzeć. Są też koszulki do kupienia na stronie motozloty.com i później sobie po tym materiale, który teraz leci, jeszcze sobie pogadamy. Tak, co się dzisiaj dzieje? Zabieramy się za montaż skrzyni biegów. No, to jeszcze po jakiejś tam weryfikacji nowe problemy, mianowicie nakrętka wałka zdawczego no, jest jaka jest, nakrętka jest ok, natomiast gwint na naszym wałku już się skończył, znaczy może nie do końca, ale jest przewężony, jest już po prostu zużyty. Żeby uratować ten oryginalny wałek, no będziemy dorabiali po prostu taką nakrętkę, która będzie mniejsza na średnicy wewnętrznej, wiadomo, żeby chciała ładnie ciasno na to się nakręcać, żeby to chciało pasować, więc taki teraz jest cel. Mamy tutaj przygotowane już łożyska, wszystkie nasze wałki, no wszystko to, co było pokazywane wcześniej. Zaczniemy od osadzenia sobie łożysk tam, gdzie trzeba, wiadomo. No i później małymi krokami jakiś tam montaż. Jeżeli nie będzie jakichś komplikacji, to uda się to dzisiaj złożyć. No i co? Jakiś etap kolejny do przodu. Pozdrawiam. Dobrze, cześć Marcin. Co się u nas tutaj dzieje dzisiaj? Mamy zmontowaną skrzynię biegów. W zasadzie całą, natomiast no jeszcze zostaje nam ta górna pokrywa z wybierakiem. Ona sobie tutaj czeka na swoją kolej, jeżeli chodzi o pracę. Natomiast skrzynia jest złożona. Mamy tutaj dorobioną nakrętkę. Wczoraj dorabialiśmy nakrętkę na wałek zdawczy, ponieważ gwint na wałku zdawczym jest uszkodzony, jak już pokazywałem wcześniej. On jest przyciągnięty, to raz, a dwa ktoś tu nakręcał właśnie nakrętkę o innym skoku niż było oryginalnie i dlatego musieliśmy taką nakrętkę wykonać no jeszcze wcześniejszej tolerancji, żeby ona po prostu miała ten gwint odpowiedniej średnicy, żeby nam się to tutaj ładnie zakręcało i zakręca się bardzo dobrze, mocno idzie to dociągnąć, więc nie ma ryzyka, że to się zerwie. Mamy uratowany po prostu w tym momencie ten twój wałek zdawczy tak, aby całość tej skrzyni była w maksymalnym stopniu oryginalna. No, walczyliśmy o to, żeby tutaj jak najwięcej komponentów z tego napędu odzyskać. Jak wiemy, od początku był to target tutaj, jak to się teraz mówi, czyli no mamy skrzynię złożoną, obraca się to wszystko smacznie. Mamy już założone koło pośrednie napędu pierwotnego, tak, osadzone na nowych łożyskach, wiadomo. Kosz sprzęgłowy przegwintowane zostały nażynką szpilki od docisku tarczy sprzęgłowej, no ponieważ te gwinty były też uszkodzone, zaklepane, poprzyciągane, no to zawsze ma miejsce, tak w Indianach jak i w Sokołach, więc no to mamy też odświeżone, już przygotowane do montażu, więc cały ten układ tutaj już można powiedzieć jest złożony na gotowo. Tu mamy dorobioną taką pchełkę z gwintem, bo też był zerwany tutaj w tym miejscu ten gwint. Jest to teraz zrobione na większą śrubę, na M10 z takim pazurkiem trzymającym, prawda, oś przesuwki. No i tak, skrzynia chodzi bardzo ładnie, jak już mówiłem. Ona gdzieś tam ma, wiadomo, jakieś wrzery powierzchowne, ale to nie będzie problem eksploatacyjny bynajmniej, więc okej, ta skrzynia nie była jakoś mocno zniszczona, tak jak już mówiłem, bardziej zniszczył ją czas i po prostu korozja niż zużycie, więc no choinka nam się kręci ładnie, mamy ją też wydystansowaną na przesuw boczny, wiadomo, odwiercone otwory na tulejki smarne, no i tak dalej, i tak dalej. Mamy już to wszystko złożone, oryginalna nakrętka zachowana na kosz sprzęgłowy, no tak walczyliśmy jak się dało, żeby to wszystko zachować. No to są zawsze kompromisy, co się nie uda, jak tutaj to się nie uda, no i koniec i trzeba pewne rzeczy wyrzucić. To jest ta stara nakrętka, no ona już jest po prostu przeciągnięta, poniszczona i to wraca do Ciebie. Natomiast dzisiaj jeszcze będę się zabierał za montaż tej skrzyni dalszy. Musimy jeszcze dorobić
Tutaj też pileczki M6 pod tą pokrywę górną. Nowe, no żeby to chciało trzymać, bo tam nawet tych starych to nie ratowałem przy wykręcaniu, bo były w tak złym stanie, więc to nie miało sensu. Więc to jest plan na dziś i być może uda się jeszcze złożyć sprzęgło, myślę, że na pewno, o czym będzie osobny film. Mamy nowe tarcze, jak wiadomo, nowe przekładki, no i będziemy sobie to tutaj scalali, żeby coś było znowu do przodu. No i tak, jeżeli to uda się dzisiaj zrobić, a myślę, że tak, to będziemy dalej zajmowali się montażem silnika. Być może dzisiaj uda się go rozebrać i złożyć już ten karter tak, jak jest w tej chwili złożony, ale na gotowo, na uszczelniaczu już. Być może uda się złożyć rozrząd. No zobaczymy, na co czas pozwoli. Pozdrawiam. Dobrze, co się dzieje? Mamy zrobione, mamy zakręcony tutaj tą pokrywkę już z zimmeringiem, tak, podwałek zdawczy. Mamy zainstalowaną przesuwkę, czy wodzik przesuwki skrzyni, także to już jest skończone i teraz będziemy się zajmowali montażem tu tego mechanizmu dociskającego z kulką, który trzyma dany bieg w pozycji, czy tego wybieraka. Tak, mamy to zachowane w oryginale. Ratowałem te śrubki, poprawiając tutaj te nacięcia na śrubokręt, żeby je zachować, żeby je uratować, żeby to było no, wszystko z kompletu i prawdziwe jak było. Mamy wycięte uszczelki ładnie zestawem wybijaków, żeby nie robić jakiegoś dziadostwa nożyczkami, no bo to wiadomo. Także mamy dorobioną tą uszczelkę filcową pod oryginalny kapselek, który trzyma to wiadomo na wałku. Zakładamy sobie tutaj ten kapselek, ładnie nam się to będzie chować. Sprężyna będzie go dociskać, więc no tak jak to było fabrycznie, tak będzie, więc to będzie tutaj doszczelnione. No i teraz dodatkowo mamy tą uszczelkę zrobioną pod ten element, który przychodzi z tyłu skrzyni, prawda, i trzyma kulkę ze sprężynką po prostu. Także zajmuję się teraz montażem tego. Reszta praktycznie będzie przygotowana. Tu czekamy tylko na zębatkę zdawczą, jeszcze musimy ją zrobić. No i co? Mamy już odcięty ten wieniec, natomiast no, przyspawamy sam nowy wieniec po prostu do jak gdyby tego elementu, który wchodzi na wałek z wielowypustem w środku, żeby go zachować też w oryginale. No i okej, no. Także tyle. Tu mamy już temat praktycznie zamknięty. Teraz się będę zajmował jeszcze montażem sprzęgła. Dobrze, przygotowujemy się teraz do montażu sprzęgła. Mamy nowy pakiet sprzęgła, czyli tarcze, przekładki. Wiadomo, to trzeba wymienić, bo na tych starych to już się nie pojeździ. Więc jak już mówiłem wcześniej, są poprawione tutaj trzpienie trzymające tarczę dociskową. No i tak, zakręcony już jest zabierak kosza sprzęgłowego na oryginalnej nakrętce, tak jak to było. Udało się nawet zachować tą oryginalną podkładkę zabezpieczającą, bo nie była jakoś zmaltretowana bardzo, więc ok. Zakładamy teraz pakiet tego sprzęgła. Tu mamy sprężyny, docisk już wyczyszczony. No i tak, nowe nakrętki oczywiście z zabezpieczeniem, żeby się nam to nie odkręciło. No i tyle. Będziemy mieli złożone sprzęgło. Ciekawostką jest, że mamy oryginalne łożysko wyciskowe, które jest praktycznie w idealnym stanie, nic mu nie ma. Było tłuste po prostu, nie ma tam raczyska w środku, nie ma, jak to się mówi potocznie, nie ma wżerów, więc kulki są fajne, wszystko się tu zachowało w takim stanie, no naprawdę fajnym, więc taka ciekawostka. Będzie epokowo, no i tyle. Także montaż sprzęgła, no i to będzie na dzisiaj wszystko, jeżeli chodzi tutaj o skrzynię i sprzęgło. Trzeba jeszcze będzie, jak już mówiłem wcześniej, zrobić też pilki, ale tym się zajmiemy później, jak już będziemy montowali ten dekiel górny. Tu jest też parę rzeczy do zrobienia. Jeszcze w nim on gdzieś był naprawiany, zaklepywany, to kiedyś pękło komuś. No jak zawsze w takich rzeczach trzeba tu dorobić tą ośkę jedną trzymającą, czpień trzymający tą opaskę, fragmenty opaski. No i co jeszcze? Zobaczymy, jak to wygląda tulejka na wybieraku. Trzeba to też wyczyścić po tym szkiełku, bo to jest tak jak przyszło.
odczyścimy, zweryfikujemy i to będzie wtedy koniec skrzyni biegów. To jest ostatni element do skrzyni biegów. No i tu już jak mówiłem wcześniej mamy wieniec od zębatki. Odfrezowany jest ta zębatka, która to była przyspawana, bo to była zębatka o innym module niż oryginalnie. Nie była to 530, tylko jakiś tam z kombajnu coś. Więc no tyle. Zobaczymy, jak się uda, to uratujemy. Będziemy robili co się da. Także tyle. Zabieramy się za sprzęgło i tyle. Pozdrawiam. Dobrze, mamy złożone sprzęgło, zabezpieczony docisk. Wszystko się ładnie zeszło. Kręci się to smacznie, więc idzie prosto. Ten kosz sprzęgłowy, docisk też, co jest ważne w tego rodzaju sprzęgłach. No i tyle. Skrzynię już pokazywałem, więc odkładamy sobie to teraz na bok. Zajmujemy się troszkę pracami przy motocyklu. Kończy się instalacja elektryczna. Musimy jeszcze zrobić tulejki do osi rozrusznika nożnego, czyli kopajki potocznie zwanej. Trzeba tutaj wykonać tuleje z brązu, żebyśmy mogli zrobić łożyskowanie tej nowej osi i pokończyć przyłącza elektryczne do cewki, do aparatu zapłonowego i tak dalej. Więc to są jeszcze rzeczy towarzyszące tutaj pracą przy motocyklu, przy już samym rowerze, jak to się mówi. Reszta mechanizmów jest praktycznie gotowa. Tu mamy jeszcze kondensator do podpięcia i tak dalej, żebyśmy mogli skończyć pracę. Lampa już jest zainstalowana, a dzisiaj będziemy tą maskownicę z tyłu lampy mogli założyć, więc to już też będzie wszystko na gotowo, jak to się mówi, więc to są prace, plan na dziś. Pozdrawiam. No, także teraz już widzicie, jak to mniej więcej będzie wszystko wyglądało. O, jest kolega Grzegorz, wrócił z weekendu w środę. Przedłużył się nieco weekend. Co tam wyszukujesz? Łukasza szukam. Łukasza? Raz na jakiś czas weekendy się przedłużają, ale chciałem zauważyć, że ja byłem w pracy. No, ja wiem. Grzegorz jest ciężko pracujący. Czekajcie, co wam chciałem pokazać? Aha, bo ja już jakby tutaj na odcinkach... Widziałeś trąbę, jaką sobie tą kupiłem? Tylko nie wiem, gdzie jest trąba. Wczoraj był odcinek też z Junakiem, bo przyszło Junaka. Tylko działała i nie... Działa Hekela. A gdzie to kupiłeś? 3,5 stówy. No na bazarze. Działało, ale coś wpadło. Prądu trzeba chyba. Nie wiem dlaczego. Może macie jakieś pomysły, dlaczego to nie trąbi? W drugą stronę może. Co? Zmieniło się coś? No z Junaka przyszły paczki. Wiem, wczoraj miałem odcinek. Junak, a ty składasz go, czy nie? Nie, no jeszcze nie. Jeszcze nie, czekajcie, to sobie odłożę. Ja czekam na zimowe wieczory. O, tu mam taką sygnałową PKP. Myślałem, że w ostateczności to założę. Jako sygnalista. Grzegorz, nie? Zrobimy oddział sygnalistów. Już jeden sygnał mamy. O, teraz jeszcze wam pokażę, bo tutaj koleżanka Madzia fajną zrobiła nam tą fajną beczkę na ekspres, bo mamy jedną tutaj, ale była nieotwierana. A teraz mamy taką beczkę, że możemy tutaj sobie schować kawka, kubeczki i takie tam inne. Co tam jeszcze? WFM-ka się sprzedała? Czy nie? WFM-ka i WSK. No. Ja już tego Sokoła się nie mogę doczekać. Coraz więcej tam się dzieje. Jeszcze jakiś tam Aha, czyli tutaj nie włączone podświetlenie. Kupiłem jakieś jeszcze zębatkę, jakieś tam pierdółki. Jeszcze czekam na przewody paliwowe, są potrzebne do Sokoła. I już powinno być już fajnie. O! Ja lubię takie wykończenie, czyli taką rdzę. Nie, takiego ładnego. Tego się zastanawiam w ogóle, czy tej WL-ki takiej ładnej, bo niektórzy są fani takich ładnych.
odrestaurowanych, że wszystko właśnie, cała patyna znika. A ja lubię w patynie tematy, więc tu muszę tą konsolę wymienić z powrotem na ładną, bo to jak ktoś będzie chciał taką ładną WL-kę, to nie będzie chciał brzydkiej konsoli. I może tą WL-kę w takim kładzie wystawię, bo tak jak kiedyś miałem właśnie WLC 42, 43 model, WLA 42 i cywilną jeszcze WL-kę. No ale jakoś mam jeszcze dużo silników, albo jeszcze w ogóle myślałem, żeby jedną zbudować. Teraz tam byłem na Łodzi dziś, była Piasta, mogłem w sumie tą Piastę kupić, była za 2500 ładna w farbie. No ale jej nie kupiłem. No w sumie szkoda. Mogłem. Zobaczcie, tutaj od razu wam pokażę. Tu WLC. Jest tak to wygląda. Tutaj tak to wygląda. Tu były te WLC od WLA się różni troszeczkę różnymi rzeczami. Też miałem jakiś odcinek taki kiedyś nagrać, żeby wam pokazać te różnice. Ale no właśnie, na to wszystko brakuje czasu. Tutaj poszło, jeden z widzów się odezwał, kolega, który robi siedzenia i poszło do regeneracji to siedzenie. I w zasadzie z takich rzeczy, które tutaj były, to tylko to siedzenie. Tylko to siedzenie trzeba zrobić, a tak to wszystko jest... Aha, i tutaj jeszcze miałem ten sygnał. Myślałem, żeby sygnał zmienić i po prostu wrócić do oryginalnego, żeby nie było tej trąbki. I tak sobie myślałem, jakby ktoś chciał go kupić w takim stanie jak jest, to tam za około tak 70 000 myślę, że to CVO mogłoby gdzieś pójść w ręce. O, jeszcze się odzywa. Moim ulubionym jest na razie... O, alarm. Tutaj tutaj to w Stanach, nie wiem czy oglądaliście serię ze Stanów, ale tam na bazarze fajne kupiłem manetki, właśnie takie czerwone. Do WL-ki. Jeszcze takich czerwonych nie widziałem. U nas są zazwyczaj czarne. I jeszcze z takich nowości, tu kolega Wojtek przywiózł tą swoją Dynę. On na początku mówił 33 000, bo wsadził w to 16 000. Coś tu powymieniał, pouszczelniał, nie wiem, silnik, wiem, że tutaj był coś robiony, bo Wojtek jest takim pedantem o technikę, tak? Czyli tam chciał wszystko już powymieniać, a na końcu stwierdził, że jednak sprzedaje tego Harley'a, bo tam z różnych powodów. Chciał 33, ale wiem, że tam chyba około 28 000, czy nawet może coś tam jeszcze do rozmów by było, więc myślę, że fajna rzecz. I słuchajcie, Policjantem nie będę jeździł. Jest to fajny model, bo jest, słuchajcie, chyba jedyny w Polsce. Taki w pełni z tym rozszerzeniem doma. Przynajmniej nie ma w Cepiku żadnego zarejestrowanego pod tą nazwą. Tutaj jest oryginalna tablica rządowa. I te wszystkie tutaj, wszystkie bajery, wszystkie jakieś syreny, światła, wszystko zostało. Więc jak ktoś ma kolekcję pojazdów wojskowych, to może by mu się coś takiego przypasowało. Ja teraz kupiłem znowu jakiegoś Fatboya, w zasadzie 2 Fatboye kupiłem, no a to tym policyjnym jakoś nie. Mariusz nim chwilę pojeździł i jakoś nie czujemy tego. No i co? I tutaj jeszcze jest to MW 750, tak jest w dokumentach. I to też ten jeden motocykl myślę, że będę chciał sprzedać. Tam około 20 000 za to. Zarejestrowany, ubezpieczony, z przeglądem. A tego sobie jednego zostawię. No i to tak na temat tutaj zmian w motocyklach. Ja czekam właśnie, bo CVO mam Fatboy jeszcze jeden przyjść. I 2 razy Evo kupiłem Fatboya i jeszcze są Heritage'a też na Evo. O, ten CVO Springer też nie wiem, może. Tak myślałem w ogóle, że te motocykle, które jakoś mi nie siedzą, to mógłbym jakieś wystawić na stronę, żeby była oferta, może akurat komuś by się coś spodobało. Tu myślę, czy nie zrobić takiego shorta z gilem, że nakleję cenę na przykład, nie wiem, 50 000
i zrobimy, że nie wiem, oferta, bo tam jak dodaję, ty Grzegorz widziałeś pewnie też, jak się dodaje filmiki właśnie z cenami niektórych motocykli, no to tam jest poruszenie i jak poruszenie to jeszcze okej, ale gorzej jak ludzie obrażają, wyzywają i tam wyrzucają swoje jakieś frustracje na zewnątrz. No a każdy może cenić ile chce. No ja powiedzmy nie chcę sprzedać tego gila, no to mogę go wystawić za 50 000. I wiem, że go nikt go nie kupi, no chociaż nie wiadomo, bo to różnie bywa, no ale to trzeba jednak uczyć chyba ludzi, że jest tolerancji do tego, że każdy ma prawo cenić. Nie ma przecież tutaj jakichś cen ustawowych, ustalonych przez państwo, tylko rynek ustala ceny, a jak się sprzedają jakieś rzeczy, a druga sprawa, jak się nawet nie sprzedają, ale nie chcemy tego sprzedać, no to przecież możemy sobie wystawić, tak? Dlaczego mamy od razu tą drugą osobę obrażać i wyzywać? O, tu jakieś są niedociągnięcia, zaczyna lakier tutaj Grzegorz się ten... No ale i tak jest świetna ta WS-ka. No, a wczoraj jeszcze składałem tutaj Junaka, bo firma Hachette wysłała mi właśnie jakby części do składania. Tylko zobaczymy, mieliśmy tam 21 na ostatnim numerze skończyłem, czyli będą 22, 23, 24. Więc to będę chciał nadrobić trochę, bo już tutaj jest rama, widziałem i dużo fajnych rzeczy, fajnie to wygląda, fajnie to odstresowuje, więc będę robił takie odcinki, gdzie będę składał, nie wiem, po 4 numery, tak jak to przychodzi w prenumeracie. Ja tu dostałem właśnie już całość jakby do tego ostatniego numeru, który wyszedł. Pozostałej części, czyli tam do numeru chyba 20, ile tutaj jest? Do numeru 25. Do numeru 25 będę mógł sprzedać tą, no bo nie będę chyba dwóch, zastanawiałem się co tu robić, czy zostawić sobie, czy drugi, bo ja wcześniej wykupiłem prenumerata, a teraz się okazało, że napisała do mnie tam pani właśnie z tej firmy, że dostaje taką współpracę, czyli żebym sobie składał, a oni mi będą to wysyłać, więc bardzo miło z ich strony. No a tamtego będę, nie wiem, albo się za coś zamienię, muszę wyliczyć ile tam to mnie kosztowało, ile zapłaciłem i jakąś dobrą cenę, nie wiem, za połowę powiedzmy wartości, jakby ktoś chciał, mogę to oddać. Albo się zamienić, najlepiej ja lubię się zamieniać, więc chętnie bym się za coś z wami zamienił. Dobra, ja już na dzisiaj kończę. Miłej środy wam życzę. Może będzie też jakiś, może na live'ie właśnie jakieś licytacje. I kolejna sprawa, bo tak, do wygrania jeszcze właśnie koszulki z ostatniego filmu o Sokole, tam trzeba było, to zaraz może zrobimy wyniki i wybierzemy tam te dwóch zwycięzców, kto wygra koszulki Sokoła 1000, które są do kupienia, które zrobiłem, właśnie to zaprojektował taki znany artysta, malarz i zrobił takie autorskie wzory fajny wzór, który poszedł na te koszulki. Więc zaraz wam to powiem i będę później chyba sobie tutaj jeszcze składał Junaka. Chodź tu łysy, będziesz jako ten. Co? Jak to się nazywa? To co losuje? Zosia Samosia? Nie. Samosia losuje. Naciśnij. Tu. Gdzie mam tu? No. Konrad 4914. Ciekawe ile jeszcze czasu i pieniędzy będzie potrzebne do całkowitej renowacji Sokoła. O widzisz. Dziękuję za komentarz. Gratuluję wygranej koszulki. Czekaj, zaraz jeszcze. Koszulkę wygrałem? Nie, ty jesteś Zosią Samosią. Myślałem, że koszulkę wygrałem. Czekaj, muszę tylko wejść tutaj w ten... Dobra, albo to sobie to wkleimy. Wkleimy sobie Konrada i dobra. I jeszcze raz naciśnij. 2 koszulki były do wygrania w ostatnim odcinku. Hop. Nie, no coś źle, jeszcze raz. O, jest. Arkadiusz Cholewiński, siemanko, pięknie się to wszystko ogląda, części dorabiane precyzyjnie, coś niesamowitego, będzie wielki sztos.
Czuję ja to w kościach. Super pokawenka ze stodoły, lubię oglądać. A tymczasem, moi mili, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do następnego. I Arkadiusz, gratuluję. Tak, ty też gratulujesz, czy nie? Tak. Smutno mi, że nie ja wygrałem, ale... Ty jeszcze wygrasz to mamy rozwiązane. Tu jeszcze Łysy wpadł na pomysł, żebym jeszcze zbierał ten drugi zestaw i później albo zrobić licytację takiego zestawu właśnie całościowego, albo go poskładać. Z możliwością skończenia składania, tak? No, ale on będzie cały od jedynki, bo ja mam wszystkie numery, wiesz? Tak, No. resztę skończyć, tak? A to skąd? Nie, no bo tu ja składam, nie? Tu No. składam na bieżąco. No dobra, to tyle. Odezwijcie się Arkadiuszu i kolega, i drugi kolega, który się nazywał Konrad. Napiszcie do mnie maila. Mail zawsze jest w opisie filmu. Zaglądnijcie tam, napiszcie, podeślijcie adresy paczkomatów. Albo może będziecie teraz na bazarze w niedzielę. Bo my będziemy na bazarze, na Oldtimer Bazarze we Wrocławiu, nie? Tak. Będziemy na Oldtimer Bazarze. A, i jeszcze jest konkurs znowu z biletami, bo tutaj są bilety we Wrocławiu po 3 dychy do Piotrka Kawałka. Będzie 10 biletów do wygrania, będzie znowu jakiś short, nie wiem, może dzisiaj, tak żeby to trochę poleciało i w piątek będzie wyłonienie zwycięzców. To teraz już się trzymajcie i do następnego spotkania. Cześć!